To jest ekonomia w jednej lekcji. O ekonomii, o podatkach i o teorii gier. Spojrzymy dziś na wybory prezydenckie, do których do drugiej tury został tydzień. Spojrzymy przez pryzmat, a jakże teorii gier, jak już i to czyniliśmy kilkakrotnie, bo i przy okazji zeszłorocznych wyborów samorządowych i europejskich oraz z 2023 roku do Sejmu i Senatu. Jakie wnioski płyną z omawianej już gry pułkownika Blotto, w której, pamiętamy, mamy określoną liczbę żołnierzy, którą wystawiamy na fronty walk. Przeciwnik też ma określoną liczbę swoich wojskowych i wygrywa ten z nas, który na większej liczbie frontów walk wystawi więcej wojaków. I mamy tu przykładowo po 10 żołnierzy i powiedzmy 3 fronty. To te kreski poziome. I to w zależności od tego, jak rozlokujemy żołnierzy, wygrywamy, gdy na przykład będzie to, tak jak tutaj, powiedzmy, że jesteśmy w liczniku 2, 4, 4, a przeciwnik, ten w mianowniku 7, 3, 0. Tak więc tu wygrywamy na 2 z 3 frontów, czyli wygrywamy wojnę. Także wygrywamy, gdy wystawimy 5, 5 i 0 żołnierzy na tych 3 frontach, czyli nawet rezygnując z jednego frontu, gdy przeciwnik wystawi po 3, 3 i 4 żołnierzy. Nie znamy wzajemnie swoich strategii, powinniśmy zaskoczyć przeciwnika, wtedy jak wynika z gry Blotto, możemy wygrać, nawet słabsi, na przykład finansowo. Możemy wygrać, gdy odpowiednio zaskakująco rozlokujemy żołnierzy, na przykład mamy tych swoich 10 żołnierzy, a przeciwnik, uwaga, 12. I rozlokuje przeciwnik po 4. W mianowniku 4, 4, 4, a my właśnie pozostajemy przy tej strategii 5, 5, 0. No i znowu wygrywamy na 2 z 3 frontów, czyli wygrywamy wojnę. Czasami warto stworzyć nowe fronty, żeby wygrać. Bo gdy mamy tych 10, a przeciwnik 12 żołnierzy i stworzymy dodatkowo 2 fronty, 4., 5. front i wystawimy, tak jak tutaj widzimy, w liczniku 0, 0, 3, 3, 4, a przeciwnik jakby dostosował się do naszej poprzedniej strategii, rozlokował żołnierzy 5, 5, 2, 0, 0, czyli przejął naszą poprzednią strategię, no to widać, że wygrywamy na 3 z 5 frontów, czyli wygrywamy wojnę. Przekładając język gry Blotto na grę wyborczą, żołnierze to nasze kolejne argumenty, zalety, pomysły, czasem obietnice wyborcze, ale uwaga, nielogiczne i bez pokrycia już nie działają. A fronty to tematy, bloki tematyczne, w zakresie których się prezentujemy wyborcom. Ci wybierają, zakładamy tego kandydata, który w danym bloku tematycznym, na przykład podatki, światopogląd, ale także wygląd czy prezencja, ma więcej argumentów, żołnierzy. Jest przez to bardziej przekonujący i ten wygrywa. W tym ostatnim tygodniu, zakładając, że kandydaci idą łeb w łeb, ma szansę wygrać ten, który bardziej zaskoczy przeciwnika przegrupowaniem argumentów. Może wystarczy po prostu logiczne ich przedstawienie, jak wczoraj zrobił to Mencen w rozmowie z Trzaskowskim a propos Ukrainy w NATO. Ma szansę wygrać też ten, który nie tylko czy nie tyle znajdzie nowe argumenty czy logiczne ich przedstawienie, ale także nowe fronty. Tak jak tutaj ten 4. i 5. front, czyli nowe tematy, zagadnienia dotąd nieomawiane. To może przyciągnąć jeszcze wahających się wyborców. Tyle, proszę Państwa, pułkownik Blotto w sprawie wyborów prezydenckich. Dziękuję. W temacie jak wygrać wybory prezydenckie w świetle teorii gier zapraszam do obejrzenia całej playlisty o tym tytule jak wygrać wybory. Teoria gier rzuca też nowe światło także na inne sprawy, w tym rozwiązuje częściowo tajemnicze, niewyjaśnione sprawy kryminalne. Wszystko przedstawiam na moim kanale Ekonomia w jednej lekcji o ekonomii, o podatkach i o teorii gier właśnie.